Jeśli podoba Ci się to, co robimy i chcesz wesprzeć naszą pracę, możesz to zrobić poprzez serwis Patronite. Link w opisie. Do jutra. Czeka nas najgorsza rzecz całej podróży, czyli PCR test. Obyśmy zdali. Albo nie, inaczej, obyśmy nie zdali. Dlaczego mówiłaś, a nie trzeba było aż tak mówić? Pani mi kazała. Bałem się, że jak nie powiem, to będzie pozytywnie. Przynajmniej jest ciepło. Wiecie, właśnie zrozumiałem, że jest kolejny powód, dlaczego Farunia jest najwspanialszą dziewczyną na świecie. Nie dość, że robi mi pyszną kanapkę z paprykarzem, to jeszcze w ogóle mi nie żałuje paprykarzy i całe pudełko daje mi na jedną bułkę. Taka dziewczyna to skarb. Jak kiedyś taką spotkacie, co wam nie żałuje paprykarzu, idźcie to jak dzik w maliny. Mam nadzieję, że nasz pociąg stoi, bo ja nie chcę marną na zewnątrz. Na oko jest jakieś minus 500 stopni teraz. I w ten oto bardzo chłodny sposób na dworcu kolejowym w Bydgoszczy rozpoczęła się nasza kolejna wielka przygoda. Jednak, być może, dla części naszej załogi to nie przygody będą najważniejszym elementem tej podróży, a właśnie kwestie związane z pogodą. Ale mi cieszy to, że teraz jedziemy w ciepłe kraje strony. Będzie mi przyjemno przez to, że chociaż jest słońce, a jak jest zawsze słońce, to jestem zadowolona. Czyli możemy liczyć na to, że będziesz zadowolona w czasie filmu. Nie zawsze. Bo Ale często czy nie często? często będę zadowolona, bo będzie słońce, ale nie obiecuję, bo czasami kotek mnie wkurza i wtedy, no wiecie, ja się złoszczę wtedy na niego. Słusznie. Bardzo słusznie, tak. Jak po śląsku powiedzieć? Przejechali? Nie. Kurczę. Przejechali im do Śląska. Przejechali im do Katowic. Nie lubię pociągów i to jest który raz. Potwierdza się. Ja nie lubię pociągów. Chęcią bym 12 godzin autobusem się przejechała, ale 6 godzin pociągiem to nie. Nie wiem czemu dupa mi boli w pociągach. A w autobusie kolano czasami boli, bo mało miejsc. Nie wiem, ja lubię autobusy. Bardziej się czuję komfortowo i tak przytulnie. Przyszły odpowiedzi naszego PCR testu, co dzisiaj rano byliśmy tam. Ja już swój sprawdziłam i ja mam ujemny. I teraz sprawdzamy. Dzień dobry, załączniku przesyłam raport z badań. Patrzymy na Mateusza wyniki. To już chyba nie możesz nagrywać, bo swój PESEL musisz mi podać. Nie mogę tam wejść bez swojego PESEL-a. Dobra, to daj, wpisz.
I to jest tak naprawdę bardzo jest ważne, bo jeżeli ktoś z nas nie będzie miał tego, to jakby niedobry wynik, no to nie wyjedzie. Ale tak naprawdę jak ja mam ujemny, to raczej ty też masz ujemny. Pogląd zawartościowy. Dobra, wynik badanie. Ujemny! Nie stwierdzono wirusa SARS. Dobra, ujemny, czyli że jedziemy. Co my musimy zrobić? Dzień dobry wszystkim. Musimy wziąć coś na cały dzień, jakieś przekąski, jedzenie. Poza tym musimy wykupić dolary, więc jakiegoś kantoru szukamy. Zawsze warto mieć gotówkę przy sobie. A jeszcze musimy coś zaskoczyć gdzieś na śniadanie. I na to wszystko mamy godzinę i 40 minut. Czy zdążymy? Tego dowiecie się w następnym odcinku. Tego dowiecie w następnym wątku może. Tak to właśnie wygląda. Musimy ogarnąć sobie coś do jedzenia na dzisiaj i na jutro w zasadzie też. Bo O, teraz nie przez najbliższe, no myślę, że więcej niż 24 godziny będziemy tak naprawdę w strefach lotniskowych. Tylko i wyłącznie, więc lipa trochę. Dobrze, my już przejechaliśmy na lotnisko. Jechaliśmy 40 minut. No i teraz nie ma jeszcze 12, a mamy lot o 13:55. Więc przypakujemy się trochę, bo kot ma za dużą torbę. Dobra, my przeszliśmy kontrolę. Otwierać do winy nam zabrali, bo ktoś schował i taki był dobry otwierać, taki ostry. No i teraz nie masz go. Nie miałem pojęcia, że nie można mieć otwieracza do wina. Dobra, my się przypakowaliśmy się trochę. Dlaczego ty wpadasz wziąć? Przecież nie będziesz grał w domu. Drodzy widzowie, dzień dobry. Witam was w Abu Dhabi. Jest bardzo gorąco, naprawdę. 2 godziny różnicy z Polską. W Polsce teraz jest 19 coś, a tu jest 21 coś. Jak na wieczór, ile powiedział kapitan tego? 22 czy 3 stopni? No coś takiego. Ale odczuwalne jest naprawdę. Ale lotnisko mają fajne. Dywan mają, no chyba ja tak chodzę i mówię, kurde, co tak mięciutko jest. A to chociaż wynika trochę z religii. Bo gdzie wszędzie jest islam, to dywan to jest pierwsza kolejność. Oto taka kolejka, proszę. I co? Jest godzina 23, czekamy na bus, żeby dojechać do centrum, żeby coś pooglądać sobie. I powiem wam jedno, oni mają wszyscy po prostu zajebiste samochody. I to by było na tyle, jeśli chodzi o nasze obserwacje odnośnie Abu Dhabi. Po ponad godzinnym oczekiwaniu na autobus do centrum, który chyba miał drobne opóźnienie względem rozkładowego czasu przyjazdu, odpuściliśmy sobie temat zwiedzania i wróciliśmy na klimatyzowane lotnisko. Kolejne kilka godzin zleciało nam na beznamiętnym włóczeniu się po terenie lotniska i nieudanych próbach przespania się, chociaż przez kilka chwil. Finalnie niewiele z tego wyszło, ale za to my wcześnie rano wyszliśmy, niczym zombie, na powierzchnię po to, żeby udać się w kolejny lot w czasie ostatniej doby. Tym razem celem było dotarcie do już końcowej destynacji tej 3-dniowej podróży, czyli do niezwykle fascynującego kraju, zajmującego 9. miejsce w rankingu największych państw świata, będącego 8,5 razy większym od Polski, ale mającym 2 razy mniejszą liczbę ludności, bo zaledwie niespełna 19 milionów. Kraj ten jest zdominowany przez muzułmanów, którzy stanowią 70% społeczeństwa. Jednakże społeczeństwo to uchodzi za bardzo europejskie w swojej mentalności i wykazujące prozachodnie dążenia.
Tak to z grubsza wygląda w teorii, czas zderzyć się z praktyką. Także już nie przeciągając, chcielibyśmy Was gorąco przywitać z... Almaty. Tak, z Almaty, czyli największego miasta Kazachstanu, nie stolicy, co warto podkreślić, ale takiego centrum administracyjnego, kulturalnego i przede wszystkim turystycznego. To tutaj podobno najwięcej się dzieje w całym Kazachstanie. Przyjechaliśmy tutaj, mamy zamiar tutaj spędzić kilka dni Tak jest. i zobaczyć, co tutaj ciekawego jest, a co nieciekawego. Z ciekawostek dotyczących Kazachstanu, pierwsza i najważniejsza, nie jest to kraj Borata, jak sam jeszcze do niedawna mylnie myślałem, dlatego że Borat był kręcony głównie w Rumunii, z tego co mi wiadomo, i chyba nawet żaden Kazach nie grał w tym filmie, więc nie piszcie w komentarzach, że nie powiedzieliśmy nic o Boracie, bo nie ma co. Idziemy właśnie do metra, które jest jednym z 2 metr, jeśli się tak mówi, w całej Azji Centralnej, tak? Tak. Jeden oczywiście jest u mnie w kraju, w Taszkencie. No tak, Piękny, z 3 liniami. tak. No i drugi oczywiście w Kazachstanie. know we think we're broken or alone. Vibrations don't match. Limitations are a fact. Ale powiem wam, że ludzi w tej Azji Środkowej chyba mają paranoję na punkcie, jak ich nagrywają w ogóle. Tak, ludzie tutaj ewidentnie boją się być nagrywanym. Pani teraz jak kupowaliśmy bilet, poprosiła, żeby jej nie nagrywać. I kasce też nie nagrywać, nie? Jakby w ogóle powiedział kasce bardziej. Dziwne, ale cóż. I've gone from rough to soft. How could this be? Sun can't shine if the night's not sharp. A peace of mind, I've taught my dolls to bow. Oh, guilty or not, you're spreading, let me steer you. Now let me steer you while you shoot. What's the essence in every lesson? When uphill is a blessing. Trzeba przyznać, że metro jest turbo głębokie. Jak ktoś ma lęk wysokości, nie polecam. Ogólnie to Kazachstan ma super ciekawą sytuację polityczną, a w zasadzie to nawet trochę nieciekawą, bym powiedział. Znajduje się w takich geopolitycznych kleszczach między Rosją i Chinami. Mimo tego, że od kilku lat stara się uciec spod tych wpływów, zarówno jednych, jak i drugich, no to co oczywiste jest to szalenie ciężkie. Jedni i drudzy nie chcą wypuścić ich ze swojej strefy wpływów, aczkolwiek z tego co zdążyliśmy się dowiedzieć, to obecny prezydent jakoś tak nieśmiało, pomalutku stara się właśnie dążyć do zachodu. Nawet podobno w ciągu najbliższych kilku lat cyrylica ma zniknąć z powszechnego użytku. W ogóle cały wyjazd jest w czasie rosyjskiego najazdu na Ukrainę i kilka dni przed naszym przyjazdem prezydent stanowczo potępił zachowanie Rosji i zadeklarował się, że nie będzie wspierał ich w żaden sposób. Bardzo piękny sobór, nie sądzisz, kochanie? Tak, no piękny jest, taki klimat jest taki fajny w środku. Cały czas prześladujecie twój patron. To jest Nikolaj Czudotworiec? Tak. To pamiętacie, jak byliśmy w Gruzji, byliśmy w Batumie, to ja stawiałam taką świeczkę dla takiego Nikolaja Czudotworcy, bo on cuda robi, nie? Takie cuda tworzy.
I tutaj też non-stop spotykałem się na jego albo obraz, albo taki kalendarz mały z jego zdjęciem. Jak dotknęłaś jego zdjęcie, to cię zasłędziała ręka, nie? No tak, zaśmiedziała mi ręka lewa. Ogólnie te sobory, te cerkwi, to zawsze są prawosławni, mi się podobali. Oni tak mają właśnie namalowane tych, jak to powiedzieć, świętych, no. Mają namalowane na ścianach i w ogóle wszędzie, więc to jest fajne. No i wyszliśmy sobie i teraz idziemy w kierunku bazara. Tak. Okej, dotarliśmy na Zielony Bazar, czyli chyba najpopularniejszy bazar w całym kraju, albo największy, tak? Tak, największy, najpopularniejszy, bo wszystko tu można znaleźć. Tak? Od ubrania do jedzenia i do mebli. Tak czytałam. A broń? Ale zobaczymy, nie wiem, może broń też. Ludzie tutaj są bardzo wyczuleni na nagrywanie, podobnie jak w Uzbekistanie. Coś mi się wydaje, że wielu z nich może nawet podejrzewać, że jestem szpiegiem. Ktoś nawet mnie zapytał, czy jestem amerykański. Serio? Tak. Wydaje mi się, że to wynika głównie z tego, że kraj no jednak mimo wszystko jeszcze się nie do końca otworzył na turystykę. Wiecie, chciałam wam powiedzieć, że to cholernie wszystko jest drogo, naprawdę. Kupiliśmy 2 jabłka, taki, no i za to zapłaciliśmy 5 zł za 2 jabłka. 4. No 4 zł, tak. No tak, 4 zł zapłaciliśmy. No i ogólnie wiecie, bardzo są drogo tutaj warzywa, owoce. Ogólnie żywność jest droga, mam wrażenie. Żywność jest super droga, tak się Nawet wydaje. czasami więcej niż w Polsce płacimy za rzeczy jakieś, nie? A w Polsce ile wy zarabiacie i ile oni tu zarabiają, to jest jednak bardzo duża różnica. Wydaje się, że właśnie w stosunku do tego, jakie tutaj są zarobki, to żywność jest bardzo droga. Aczkolwiek na przykład paliwo jest bardzo tanie, bo 2 zł kosztuje, tak? No. 2 zł za litr. No ale to nie wszystko, tak? Myślę, że życie tutaj może być ciężkie. Szczególnie właśnie jeśli chodzi o żywność. W restauracjach też. W zasadzie to wszędzie ceny są albo takie same jak w Polsce, albo droższe nawet, nie? Oczywiście mówimy teraz tylko o jedzeniu, nie? Tak. Mówimy o jakichś paliwach, coś. Ciekaw same jestem, jak jedzenie. wygląda wynajem, jeszcze wynajem mieszkań cenowo. No. No, ale póki co wydaje się, że drogo. No to co kupiliśmy? Kupiliśmy tak, co to jest? Samsa. Samsa. No kupiliśmy to jest takie też, nie? warzywki i to jest moja ulubiona papryka moja. Dungańska papryka. Narodowa, taka dungania. No i to kupiliśmy te słodycze, nie? To ogólnie na jutro. No i tu kupisz Napoleon, więc ja zjem teraz samsy, bo nie jedliśmy śniadania o godzinie jest 14. Tak. No. To idziemy jeść śniadanie. A i kupiliśmy takie oni bardzo są popularne i są smaczne ogólnie, taki typowy ich. Oni słodycze mają ogólnie dobre. Na przykład Czekoladki. u nas tak się mówi, że oni mają słodycze dobrze, nie? Jakość słodyczy jest dobra. Tak właśnie zleciały nam pierwsze chwile w Kazachstanie. Na razie postawiliśmy zaledwie kilka delikatnych kroków w Almatach, nieśmiało poznając tutejsze społeczeństwo i lokalne zwyczaje. Ale już w kolejnym odcinku wyjedziemy za miasto i zobaczymy namiastkę tego, co w Kazachstanie najpiękniejsze – natury. Dalej będzie tylko ciekawiej, piękniej i bogaciej w typowy środkowoazjatycki klimat, bo seria właśnie z tego regionu świata będzie trwać przez następne kilka miesięcy. Mamy nadzieję, że miło spędziliście z nami czas podczas tego inaugurującego nowy sezon naszych przygód epizodu i zostaniecie na dłużej. Już za tydzień widzimy się w kolejnym filmie, a tymczasem dobrego dnia, popołudnia, wieczoru. Trzymajcie się.